Hejo, to Dominika. Zanim przejdę do treści filmiku, chciałabym Wam powiedzieć o jednej małej rzeczy. Mianowicie wkrótce chciałabym nagrać takie nietypowe Q&A. To znaczy takie, w którym odpowiadałabym na pytania, na które zazwyczaj youtuberzy nie odpowiadają, nie chcą odpowiadać. I oczywiście chciałabym, żeby te pytania wypływały od Was, także jeśli macie takie pomysły na pytania, to koniecznie zostawiajcie je w komentarzach poniżej. I bardzo chciałabym, żeby to właśnie dotyczyło YouTube'a, YouTuberów, tego jak to wszystko funkcjonuje. Także zadawajcie pytania. Dzisiejszy filmik będzie moją amatorską recenzją serialu Riverdale. Jak być może niewielu z Was wie, ten serial jest tak naprawdę adaptacją komiksu o tytule Archie. Ale tak naprawdę powstało również wiele innych serii takich pokrewnych tych komiksów, także jest również Riverdale, a także tytuły związane z imionami innych bohaterów serialu. Tytuł Riverdale jest to nazwa miasteczka, w którym żyją główni bohaterowie. Są oni nastolatkami, których znajomy ze szkoły zginął w tajemniczych okolicznościach. I w trakcie serialu bohaterowie starają się rozwikłać zagadkę zbrodni związanej z tym zdarzeniem. Gdy oglądałam ten serial, to w pewnym momencie stwierdziłam, że jest to trochę takie kryminalne High School Musical. Bo są tam nastoletnie miłostki, jakieś kłótnie, zazdrości. Wielu z tych nastolatków dąży do spełnienia swoich największych marzeń i tak dalej. No, ale przez cały serial przewija się ten wątek kryminalny, który jest naprawdę bardzo, bardzo intrygujący. I sprawia, że cała ta historia nabiera naprawdę głębszego znaczenia. Jeśli chodzi o niesamowite zalety tego serialu, to muszę przyznać, że przede wszystkim są to cudowne zdjęcia. Oświetlenie, neony sprawiają, że po prostu ten serial wygląda tak pięknie i naprawdę tak cudownie się go ogląda, że bardzo polecam choćby dla samych tych wrażeń wizualnych. Oprócz tego, coś na co ostatnio staram się zwracać większą uwagę, a co przy tym serialu, w tym serialu wywarło na mnie naprawdę wielkie wrażenie, to montaż. Naprawdę bardzo wpływa on na emocje, szczególnie dodatkowo podbija ten efekt dobrze dobrana muzyka. Nie zawsze są to moje jakieś ulubione utwory, ale są dobrane dosłownie znakomicie. Także naprawdę bardzo przyjemnie się to ogląda. Szczególnie podoba mi się montaż w ostatnim odcinku. Myślę, że osoby, które oglądały, będą wiedziały, o które sceny chodzi. To, co jest również dobre w tym serialu, to to, że bohaterowie są bardzo wyraziści. Tak naprawdę każdy z nich ma swoją odrębną historię, zazwyczaj naprawdę ciekawą, a dodatkowo niemal każdy z nich na swój sposób zmienia się i to czasami naprawdę drastycznie się zmienia w trakcie trwania serialu. Dodatkowo muszę nadmienić, że jednym z aktorów grających w tym serialu jest Cole Sprouse. I jeśli byliście fanami, tak jak ja, seriali Nie ma to jak hotel, potem Nie ma to jak statek, to chyba wiecie, o kim mowa. I przyznam, że rola, którą odgrywa, jest dosłownie moją ulubioną w tym serialu. To jest dosłownie mój ulubiony bohater. Tak na przyszłość, jakbyście oglądali ten serial, chodzi mi o Jugheada. Dodam też, że praktycznie każdy odcinek serialu kończy się w taki sposób, że aż nas popycha to do obejrzenia kolejnego, do sięgnięcia po kolejne odcinki. I tutaj od razu Wam powiem, że jeśli chodzi o drugi sezon, to jest już nawet znana data jego premiery i będzie to 11 października tego roku, także macie jeszcze trochę czasu do nadrobienia, ale już niezbyt wiele. Chciałabym usłyszeć, co Wy sądzicie o serialu Riverdale, czy Wam również się tak podobał i czy będziecie oglądali drugi sezon. Tak w ogóle to już chyba nawet wypuścili, już wypuścili nawet zwiastun tego drugiego sezonu. Ale oczywiście nie oglądajcie go, zanim nie obejrzycie całego pierwszego sezonu serialu. Jeśli moja recenzja Wam się podobała, koniecznie zostawcie pod filmikiem kciuka w górę. I może Wy macie jakieś pomysły na seriale, filmy, które powinnam obejrzeć, a następnie zrecenzować? Koniecznie zostawcie te pomysły w komentarzach poniżej. A jeśli chcielibyście być informowani o moich nowościach, a jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to koniecznie zróbcie to teraz. No dobra, no to ja teraz idę i widzimy się już bardzo niedługo.